Zona. Myślałem, że nie dane mi będzie już tam wracać. No bo co tam ciekawego? Nic. Ale nie. Dogoniła mnie, atakując znienacka tytułem, do którego nie powinienem już wracać. Czarnobyl Terrorist Attack. Tak, to pierwsza część omawianej dawno, dawno temu gry Czarnobyl 3. Oto nad Czarnobylem zawisły czarne chmury, gdyż wczoraj, czyli u mnie we wtorek, a u was w piątek, a u jeszcze innych kiedy indziej, na Czarnobyl najechali źli terroryści, którzy chcą wypierdolić w kosmos betonowy sarkofag chroniący reaktor, jeśli nie dostaną pieniążków. Jedynym ratunkiem jest Rusek o oryginalnym i niespotykanym imieniu Yuri, który jest totalnym przechujem. Tyle dowiadujemy się z intro, które proponuję prześledzić jeszcze raz. Otóż zdanie, że pojawiła się grupka terrorystów jest mocno kurwa nieadekwatne. Nadciągnęły całe bataliony terrorystów, kurwa, cała armia jebanych klonów. Dodatkowo każdy chyba z zapaleniem miednicy, bo jakoś dziwnie biegają. W ogóle dlaczego Rosja nie zauważyła przemieszczających się tysięcy żołnierzy, helikopterów, samochodów w jedno miejsce? No kurwa. Później w grze dowiadujemy się, że mają wywiad, satelity, a tu taka chujanga. No proszę was. Przy ewentualnej eksplozji chmura radioaktywnego gówna skaziłaby całą Europę w przeciągu paru dni. Zaraz, kurwa, co? Przecągu? Co to do chuja jest przecąg? To jakiś pojazd drewniany ciągnięty przez niedorozwinięte orangutany? Przecąg. Przecąg. Dobra, chuj. Do tego samobójczego zadania zostaje przydzielony jeden człowiek, który musi być chyba bardzo nielubianym członem, skoro go wyjebali na tak beznadziejną misję. Jego zadanie to zniszczenie detonatorów. Zaraz, kurwa, jak? Zniszczenie? Zniszczenie, kurwa? Nie wiem, panie rezyserze, co uda mi się zniszczyć detonatory w przecągu trwania tej chujowej gry. 2 błędy ortograficzne już w samym intrze. Dobry bilans. Widzę, że chuja tam to ktokolwiek tetował. Do pomocy zostaje nam przydzielona Swietłana Iwanowa, albo Swietłana. Kurwa, musicie się zdecydować. Babka daje upust emocjom już podczas briefingu, gdzie każe Juriemu popierdalać w krzaki. Captain, look out! Enemy helicopter! Take cover! Sama Swietłana ma za zadanie dołować Juriego w każdej swojej beznadziejnej gadce, ale o tym później. Po pierwszym, jakże skomplikowanym questie popierdalania w krzaki, ruszam na misję. Gra jest typowym shooterem FPS, tak typowym, że nie potrafię wykazać ani jednej rzeczy, która by była choć trochę interesująca. Chodzisz, strzelasz, rzucasz granatami, którym daleko do granatów ostatecznego rozpierdolu. Słuchasz Swietłany, która pierdoli 3 po 3. Idziesz dalej, powtarzasz to samo. Szybko okazuje się, że terroryści to nie jakieś ciule spod Monopola, to zaprawione w boju chłopy, które wytrzymują parę strzałów z kałacha w twarz. Czasami po takiej serii nawet się jeszcze podnoszą. Nie ma to tamto. O! Mucha. Nie tam mucha, ale tam. W grze. Mucha. Fajne jest to, że strzelając do tych pajaców, każdy przed śmiercią fikoła musi pierdolnąć. Jakby nagle śmiercionośny strzał odcinał im linkę łączącą ich z grawitacją. Choć nie jest to ta klasa, co choćby w Battle for Pacific. Taki mały, niewielki, radosny podskoczek. Mordując tych biednych patafianów, tak zacząłem rozkminiać. Kim są ci terroryści, którzy w tak licznej grupie chcą wysadzić reaktor? Przecież oni wszyscy zginą. Czy oni są jacyś po prostu ułomni, nieszczęśliwi, czy kurwa jak? Odpowiedź nadeszła szybciej niż się spodziewałem. Okazuje się, że oddziały terrorystów to ludzie kalecy, odrzuceni przez społeczeństwo. Na przykład tutaj, człowiek guma, który dostał 3x w X-Factor i postanowił się zaciągnąć do oddziału terrorystów. I proszę, nawet po śmierci zaskoczył publikę. Albo ten biedak, jednoręki strzelec.
Kiepska renta, brak ręki, ale z kałacha napierdalać umie, więc co robić? Z twarzy od razu widać, że inteligencja i śmietanka tego kraju. Albo ten. Trochę się wstydził, że nie miał obu rąk, więc przywiązał sobie jeden rękaw wypełniony szmatami, by nikt nie zauważył. I jakoś tam z kałacha napierdalał, a teraz co? Leży w tej chujowej grze smutny. Przebijając się przez miasto i blokowiska Swietłana, zaczęła mnie wkurwiać. Ten babsztyl nie ma nic pozytywnego do powiedzenia, tylko kurwa przeważające siły wroga za rogiem. Skupienie wojska tam, w chuj wojska przed tobą. Ciągle kurwa negatywnie nastawiona suka. By powiedziała: Juri, dasz radę, jesteś ziomek. Nie kurwa, tylko ciągle negatywne komunikaty. Pieprzony babsztyl. Szybko zauważyłem, że gra jest kurewsko, ale to kurewsko nudna. Ciągle to samo, zero inwencji. Idziesz jak idiota, strzelasz i znów idziesz jak idiota i tak w kółko. Ponieważ trochę nastawiłem się negatywnie do tej gry, postanowiłem ją sobie troszeczkę uatrakcyjnić. I tutaj długo się zastanawiałem, czy chcę o tym mówić, ponieważ obawiam się, że wiele ludzi będzie miało ponownie wielki ból dupy. No ale zdecydowałem się, że i tak byście się o tym dowiedzieli wcześniej czy później, więc dostałem od firmy hełm do wirtualnej rzeczywistości. No i cóż, spróbuję zagrać na nim właśnie tą grę Czarnobyl. Sprzęt jest dosyć drogi, także trzymajcie zwieracze na wodzy, kosztują chyba około $3000. No ja dostałem go za darmo w zamian za reklamę na kanale. Także ja sobie go tutaj teraz uruchomię i zaraz będziemy grali. Jest to dosyć nieznanej firmy, Analus. Ale sprawdza się bardzo dobrze. Tylko głośno pracują wiatraki. Jeżeli jesteście zainteresowani testem tego sprzętu, to na końcu będzie link do recenzji i testu. Także będziecie mogli go sobie wtedy dokładnie obejrzeć. O, akurat trafiła się misja snajperska. Misja snajperska. Prypeć. Czy coś wam to mówi? No jasne, że tak. Call of Duty Modern Warfare. Oczywiście, autorzy postanowili podpierdolić ten znakomity pomysł i wpleść go do swojego gównianego tytułu. Aby uzmysłowić wam epickość akcji, którą za chwilę zobaczycie, przypomnijmy sobie, jak to było w Call of Duty. Susie. That's how it's done. There's a truck coming. Beautiful. Move. Enemy transport sighted entering the target area. It's now or never. Take the shot. Target down. I think I saw his arm fly off. Nice work, Lieutenant. We got him. Shut that onto us. Helikopter, wymiana, ciężarówki. Zapamiętajcie te szczegóły. A teraz ta sama scena w Czarnobylu. Zapnijcie pasy, bo wypierdoli was sandałów na orbitę Saturna. It's him. That's the mark. Take the shot. Great shot. Look out. The hell. Aż chciałoby się powiedzieć wow. Po prostu wow. Epickość tej akcji prawie rozgniotła mi mózg, a galopująca akcja prawie mi zerwała ten hełm z głowy. Wow. Mały easter egg. Hotel, na którym siedziała ekipa z Call of Duty, znajduje się tam w głębi. Nie wiem, czy to miał być w ogóle easter egg, czy żałosna próba pojechania na popularności dobrej marki.
Potem zaczynają atakować ciule i wtedy Swietłana przypomina sobie, łaskawie kurwa rychło w czas, że przecież mogliby pierdolnąć w nadbiegających żołnierzy rakietami. I tu rozkmina, czemu nie jebnęli tymi rakietami na samym początku? Aha, już wiem, bo by się dowiedzieli i wysadzili reaktor. A teraz do chuja pana się nie dowiedzą? Co kurwa, czekaliście, a wszyscy jebani terroryści w bazie synchronizują się podczas czyszczenia uszu patyczkami kosmetycznymi i nie usłyszą, kurwa jebana mać, że ktoś napierdala rakietą? Każde inne tłumaczenie byłoby absurdalne. Po tej epickiej akcji myślałem, że mnie już nic nie zaskoczy. Początkowo myślałem nawet, hej, przecież może być jeszcze poziom w pociągu. Ale kurwa, poziom w pociągu w Czarnobylu? Co prawda są tutaj tory, które są bardzo niebezpieczne dla Juriego, gdyż ciężko mu z nich wyjść. Tory to w chuj niebezpieczna rzecz. Jeszcze przecież może nadjechać znienacka przecąg. Tak sobie radośnie popylam, strzelając do armii klonów, a tu nagle kura. O ja jebę. Kura. Nie było kasy na animację, tekstury i scenariusz, ale kurwa kura musi być. Oczywiście kura jest kuloodporna i gdzieś ten szczep kuloodpornych kur już widziałem. Pytanie tylko gdzie? Trochę sobie postrzelałem do kur i w międzyczasie zarejestrowałem, że zabiłem człowieka żyrafę. Dalej widzę, jak ruskie opuszczają jeepa wychodząc podwoziem, normalka jak to w Czarnobylu, i dochodzę do drezyny. Zamarłem. Tak, jest poziom w przecągu. No, w drezynie, jeśli mam być dokładny. Ale nadal jest to przecąg poruszający się po torach, więc na jedno wychodzi. Czy jesteście gotowi na szaloną jazdę, na ten rozkurwiony roller coaster, gdzie będziemy wspólnie mknąc jak szaleni przez Czarnobyl, a drzewa, krzaki i całe gówno zleje się w jeden rozmazany obraz znikający za nami w prędkości warpowej, a drezyna będzie popierdalać z prędkością, o której nie śniło się nawet Clarksonowi, a pęd powietrza wyssa wam plomby z zębów? Jesteście na to gotowi? No, ja nie byłem. I dochodzę do zamkniętych drzwi, które Yuri postanawia staranować stojącą nieopodal drezyną. Czy jesteście gotowi na wyjebanie metalowych wrót stalowymi mięśniami pędzącej szaleńczo drezyny przy odgłosach płaczliwie zgrzytającego metalu, gdzie iskry rozbłyskują tuż przed oczami, a przecąg przechodzi przez wrota jak przez masło, gnąc, niszcząc, rozpierdalając wszystko na swojej drodze? Jesteście gotowi? O, tak myślałem. I'm inside. Copy that, Captain. O, znów człowiek żyrafa. I ponownie człowiek żyrafa. Coś mi tu nie pasuje. No tu jest. Cześć. Słuchaj, wiesz co, grałem w taką grę o Czarnobylu i ciągle trafiam na jednego gościa. Kaprala żyrafy. Tak, znaczy... Skąd wiesz? No, jeśli gra o Czarnobylu, to kapral żyrafa musi być. Najbardziej rozpoznawalna postać. Spotkałem go raz w zoo, przy wybiegu dla nosorożców. Zrywał liście z czubka drzew swoim niebieskim jęzorem. Pamiętam, że potem robił na łodziach podwodnych jako peryskop. Krążą pogłoski, że ma 9 żyć. W tamtym czasie był prawie tak samo znany jak ja. No, trochę mniej. Nie wiem, co się potem z nim stało. Aha, dobra, to ja już o nic nie pytam. Trzymaj się. Nie ma problemu, miękka parówo. Trzym się, hej. Kolejny raz zabijam kaprala żyrafę. Jednak on się nie poddawał. Miał jeszcze tyle żyć w zapasie. Przy kolejnym razie próbował mnie zaskoczyć, ale byłem wyposażony w strzelbę
i zanim coś zdążył zrobić, padł jak rażony gromem. Jednak nie zginął, szybko doszedł do siebie i znów zaatakował ze zdwojoną siłą. Jednak i tym razem nie dał rady. Tym razem sam już dał wyraz swojemu szacunkowi wobec mnie. Znajduję w końcu detonatory, rozbrajam bomby. Okazuje się, że został jeszcze jakiś gościu, który chce spierdolić helikopterem i coś tam ma przy sobie ważnego. Wiedziałem, że lekko nie będzie. Był przecąg, więc brakuje jeszcze jednego znienawidzonego przeze mnie elementu. Gry na czas. I oto i on. Zapierdalam za nim z powrotem po tych samych lokacjach, gdzie już byłem. Jednak ostatni raz staje przede mną moje Nemezis. Wróg doskonały. Ostatni bastion pomiędzy mną a zwycięstwem. Kapral Żyrafa. Nie dający za wygraną, lojalny, bezwzględny, szaleńczo odważny, przystojny kapral Żyrafa. Spoglądał na mnie z góry, a ja wiedziałem, że ten pojedynek może mieć tylko jednego zwycięzcę. Zaciskając mocniej zwieracze i kałacha, rzuciłem się w wir walki. Kapral Żyrafa padł. Śmierć spadła na niego niespodziewanie, jak mokra szmata na dno wiadra. Oto odchodził wielki człowiek, właściwie długi człowiek, a ja uratowałem Czarnobyl. Pozostało jeszcze epickie outro, które rozjebało mi mózg swoim wykonaniem i pomysłem. South, you are truly a hero. Thank you for all that you did. We're waiting in the headquarters. Svetlana out. Okej, grając w Czarnobyl 3 nie zakładałem, że pierwsza część była śmierdzącą chujnią. Zakładałem, że był powód, dla którego powstały dwie kolejne części. Więc pewnie te pierwsze były dobre, a potem, jak to zazwyczaj bywa, spierdolili. Ale nie. Pierwsza część to totalna gnojowica. Błędy w tekście, w intrze, no kurwa. Za to już autorzy powinni zapierdalać na atomowych galerach wypełnionych drezynami i przecągami. Powinni siedzieć w przecągu. Nuda w tej grze wyniesiona jest do rangi sztuki. Yuri, jak to Rusek, ciągle najebany, więc jak przeładowuje broń, to obraz mu się rozmazuje, chyba że należy do elitarnego oddziału Komando Jaskra. Jedyny pozytywny aspekt w tej śmierdzącej kupie gówna to postać historyczna kaprala Żyrafy. Nie spodziewałem się tego po was. Nie spodziewałem się. Obyło się bez wymiotów, bez żadnych negatywnych skutków. Także rzeczywistość wirtualna jest okej. Okej, szybkie omówienie sprzętu, który dostałem. Hełm, tak jak mówię, firmy Analus. Wykonany z bardzo drogich i dobrych materiałów. Samo wyściełanie jest bardzo miękkie i bardzo takie podatne na odginanie, także jak założycie na głowę, nie będzie was uwierało. Mamy tutaj dwie soczewki. Każda z nich oferuje rozdzielczość 4K. Przy czym ja jeszcze mam 6 dioptrii na każde oko, także to się skumuluje. To jest 6 razy 4, czyli 24 000 pikseli na jedno oko i na drugie oko.
Także tak to wygląda. Dodatkowo po bokach, ja postaram się to włączyć, chociaż to, tak jak mówię, jest dosyć głośne. Są tutaj specjalne wiatraki, które mają Wam chłodzić łeb, żeby Wam czachy nie wyjebało od tej jakości tej grafiki, którą widać na tym hełmie. I fajnie jest, bo te wiatraki są z dwóch stron, także chłodzi lewą półkulę i prawą półkulę. Także bardzo, bardzo spoko ogólnie to wyszło. Dodatkowo jest taki fajny efekt graficzny, czyli takie właśnie kolorowe kółko, ale to jest oczywiście tylko estetyka. Hełm jest bardzo wygodny, muszę przyznać. Podoba mi się tutaj to wykończenie, że można tutaj na nos i dzięki temu można mówić, nie zakrywa nam ust i możemy wypowiadać swobodnie słowa podczas gry, także jest to naprawdę spoko. Hełm jest bezprzewodowy, to jest właśnie ciekawostka, bo on jest w ogóle bezprzewodowy. Nie potrzebujecie ani Bluetootha, ani Wi-Fi, on się jakoś tam łączy z komputerem przez wirtualny port LPT. No i cóż, słuchajcie, no jedyną wadą, bo każdy sprzęt ma wady. Jedyną wadą tego hełmu jest to, że na razie działa tylko z jedną grą, z Czarnobylem. Ale w przyszłości już zapowiedziano, że będzie działało z Limbo of the Lost, z Rzeźnikiem, z Czarnobylem 3 oczywiście, to chyba będzie najprędzej wprowadzone. No i parę tam jeszcze innych gier będzie działało z tym hełmem. Także dziękuję firmie Analus za udostępnienie tego hełmu, Analus Rift. No, przyznam szczerze, że jest naprawdę świetny i będę starał się go jak najczęściej z niego korzystać, bo wykonanie jest no super, co będę mówić. No. Niedługo w sklepach, nie powiedziałem jeszcze, premiera w sklepach chyba w marcu. Cena, no niestety zabija, $3000 za najprostszy model. Ten jest ten model najbogatszy, on się różni troszkę tutaj wykończeniem krawędzi. Natomiast te najtańsze modele $3000, ten najdroższy jeszcze nie wiadomo, ponieważ on się pojawi później, także jak będę miał jakieś informacje, no to na pewno dam Wam znać. Także jeżeli tego, to kupujcie i widzimy się na multi w Czarnobylu, każdy z hełmem Analus Rift i myślę, że będzie super. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.